aczkolwiek spełnia swoje warunki. Nawet mało z tym, rzekłbym, że Rysia i Doroty ziemianka jest o tyle lepsza, że jest bardziej posadowiona w gruncie, a ta zmieniła już trochę swój charakter i bardziej w tej chwili służy tutaj jako miejsce tak takie samo jak z jednej strony, tak samo i z drugiej strony. Pod te schody. I co jeszcze? Z takich rzeczy bardzo ciekawych to powiem Wam, że jakąś godzinę, 2 godziny temu umieściłem specjalnie termometr. I tutaj zaczynamy naszą przygodę z lodownią. Teraz tak, tutaj te łuki, które widzicie, podtrzymują schody wejściowe. A Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. I również mówimy i poruszamy tematy, w których możecie odnaleźć źródło inspiracji do tego, żeby żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście wiadomo, zawsze wszystko jest możliwe, szczególnie w teorii, w praktyce. My pokazujemy, że również jest to możliwe. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać takie ciekawe miejsce. Myślę, że pewnie nie jedna osoba kojarzy różnego rodzaju stawy, zbiorniki wodne i chciałbym dzisiaj spojrzeć na ten zbiornik, tudzież na inne zbiorniki, które być może gdzieś tam są wokół Was, to zupełnie z innej perspektywy. Czy zastanawialiście się nad tym, że przecież to tak naprawdę jest darmowa spiżarnia? Przecież tutaj w środku żyją ryby, które spokojnie mogą Wam posłużyć jako waluta, jako barter, wymiana. W tej chwili od ostatnich 3 lat mamy, powiem, sytuację o tyle dziwną, tudzież taką, jakbyśmy mówili o tym, że... O, proszę, coś tam, jakieś ptaki. To jest troszkę tak, jakbyśmy mówili o tym, że ten świat, który znamy, on się zmienił, totalnie zmienił się przez te ostatnie 3 lata. Czyli moglibyśmy go podzielić na to, co było do przed 3 lat i to, co jest w ciągu ostatnich 3 lat. Bardzo duże zmiany. I teraz tak, ja dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam niezwykłe miejsca, ponieważ z jednej strony mamy tutaj ten magazyn, w którym pewnie pływa parę ton, może tona, 2, nie wiem ile dokładnie. Natomiast jedno jest pewne, tutaj po prostu są ryby, żyją ryby. I czy to jest darmowe? No pewnie wiadomo, ktoś powie, przecież taki staw trzeba wykopać. Ale bardzo często jest tak, że tego typu miejsca są gdzieś obok nas. Bardzo często też ozdobnie kopiemy sobie różnego rodzaju oczka wodne i tak dalej. Także może warto by było spojrzeć na to w ten sposób, tak? Troszkę z innej strony. Jest zima, jest zimno, tak? Z tego względu, że nawet możecie sobie zobaczyć, tutaj mamy lód, w związku z tym o czymś to świadczy. Tutaj również też częściowo jest to pokryte lodem. Kolejna rzecz, o której Wam opowiem dzisiaj, to będzie między innymi ta ziemianka. Czyli nie dosyć, że pokazuję Wam miejsce, gdzie można przechowywać jedzenie, po prostu, ponieważ w takim stawie to jedzenie jak najbardziej ono sobie spokojnie może czekać na konsumpcję, a kolejna rzecz jest taka, przecież jest to też również i może to nam posłużyć jako waluta. I o ile może ktoś nie do końca chciałby u siebie w domu hodować wszystko, tak? Od ziemniaków, od, nie wiem, słonecznika, tudzież innych różnych marchwi, nie marchwi, no to może się okazać później, że gdzieś tam taką rybą byłby w stanie pohandlować. Ciekawe podejście. Mało z tym jeszcze, w przypadku stawów bardzo często jest tak, że jeżeli tylko i wyłącznie jest gdziekolwiek oczko wodne, okazuje się, że w nim są ryby. Skąd one się tam znalazły? No właśnie, tutaj ja bym pozostawił może naszym widzom, żeby się też wypowiedzieli, ale z tego, co ja słyszałem, to są ryby, które są przenoszone przez ptaki po prostu i one gdzieś tam nawet w takim zwykłym oczku wodnym okazuje się, że niby ryb nie było, a nagle się okazuje, że są. W związku z tym okazuje się, że natura sama jest w stanie się wyregulować w jakiś sposób. Tutaj mamy takie rury przelewowe, natomiast jak gdyby myślę, że tutaj bardzo, bardzo fajny temat. Zastanawiam się, co Wy o tym myślicie.
Osobiście uważam, że na pewno jest to świetna forma, choćby nawet zabezpieczenia się na przysłowiowe, na takie czasy, z których nikt nigdy nie chciałby korzystać, ale fajnie by było być przygotowanym. Teraz przejdziemy się do ziemianki. Dlaczego? Z tego względu, że to jest kolejne miejsce, które może nam pokazać to, że jesteśmy w stanie magazynować żywność i nie trzeba płacić rachunków, tak? Czyli spokojnie, jeśli tylko i wyłącznie zdecydujecie się na postawienie sobie takiej bądź też innej ziemianki. Nasi stali widzowie wiedzą o tym doskonale, że Rysiu z Dorotą również mają ziemiankę. Wygląda ona troszkę inaczej, aczkolwiek spełnia swoje warunki. Nawet mało z tym rzekłbym, że Rysia i Doroty ziemianka jest o tyle lepsza, że jest bardziej posadowiona w gruncie, a ta zmieniła już trochę swój charakter i bardziej w tej chwili służy tutaj jako miejsce takie ozdobne, które zostało przywrócone w jakiś tutaj sposób do tego, żeby można było sobie na nie, żeby cieszyło oko. O! Natomiast we wcześniejszych odcinkach też już pokazywałem Wam to na różnych innych etapach, jak to było. Natomiast wyjściowo ta część tutaj była zasypana ziemią. Plan w tej chwili jest taki, żeby na samą górę przyszła ziemia i trawa. Natomiast tutaj te boki, z racji tego, że to jest bardzo ładny, piękny kamień, fakt, że on nie jest łupany, czyli mamy tutaj kamień elewacyjny, który służył temu, żeby to pięknie z zewnątrz ładnie wyglądało. Natomiast ten tutaj z boku, przez to, że był przykryty ziemią, miał tylko i wyłącznie funkcję konstrukcyjną, czyli chodziło o to, żeby podtrzymać strop. Także możemy sobie dzisiaj po zdjęciu tej ziemi, odnowieniu, swego rodzaju można powiedzieć, że odrestaurowaniu tego, możemy sobie zobaczyć, jak konstrukcyjnie to wyglądało. Teraz możemy lecieć dalej. Tutaj mamy wentylację. I teraz tak, tutaj są okna. Oczywiście w przypadku ziemianki, one nie są konieczne, stanowią tutaj akurat funkcję ozdobną. Z rzeczy, na które warto by było zwrócić uwagę i o których warto byłoby Wam powiedzieć, to kwestia związana z tym, że gdybyśmy ją przykryli ziemią, czyli tutaj te boki i górę, to z całą pewnością moglibyśmy ją przywrócić do stanu pierwotnego, tak? Teraz w tej chwili została tylko część tej ziemi. Także tak to wygląda. Wchodzimy do środka i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Z pierwszych rzeczy, które może Wam się rzucić tutaj w oczy, to jest kwestia związana z tym, że drzwi są takie niskie. Dlaczego? Z tego względu, że najprawdopodobniej ten grunt tutaj na dole nam się obniżał i normalnie, standardowo, pewnie na tej wysokości być może mielibyśmy 2 metry, z tego względu, że dół został zasypany. Tutaj wchodzimy do środka, mamy bardzo ładnie wyłożoną podłogę cegłą. I teraz tak, jak wygląda sprawa? Na chwilę obecną z tego pomieszczenia korzystamy w ramach miejsca do imprezowania, biesiadowania, czyli jest koza, jest miejsce, gdzie można rozpalić, napalić, a jeśli ktoś ma ochotę wskoczyć w zimie do stawu, to też jak najbardziej jest to możliwe. Tak to wygląda. Jeśli byśmy chcieli skorzystać z tej ziemianki, żeby przywrócić jej funkcję, to na pewno z całą pewnością warto byłoby zwrócić uwagę na to, żeby posadowić ją głębiej. Czyli normalnie, standardowo ziemianki są umieszczane w takiej zasadzie, że powinny być posadowione tutaj niżej, tak? Czyli gdybyśmy przyjęli tutaj taką zasadę, że zagłębiamy się metr w dół, tak? Robimy kilka stopni, to co widzieliście u Rysia, u Doroty, to jak najbardziej to było dobrym rozwiązaniem, czyli posadowiamy, czyli obniżamy tutaj metr, schodzimy powyżej tego metra spokojnie. Jeżeli zostawimy metr w górę, to już mamy sprawę załatwioną taką, że ta strefa przemarzania na pewno zabezpieczy nam tutaj kwestię tej żywności, którą będziemy przetrzymywali w takiej ziemiance. Kolejna rzecz jest taka, że oczywiście z góry nakładamy ziemię. Jeśli tej ziemi będzie pół metra, będzie to troszkę mało.
Pewnie gdyby było 70-80 cm, a i nawet metr, to już byłoby w ogóle super fantastycznie. Z tego względu, że to jest kolejny element, który powoduje to, że nie będzie nam to przemarzało. Kolejna rzecz to kwestia oczywiście wejście, zabezpieczenie, drzwi. Zachęcam, żebyście sobie poszukali, obejrzeli filmy, na których pokazuję i prezentuję między innymi ziemiankę, ta, która jest u Rysia i u Doroty. Ona została bardzo fajnie zrobiona i to nie kosztowało wcale dużo pracy, też dużo pieniędzy to też nie kosztowało. Także jeśli mówimy o tego typu rozwiązaniu, które jest za nami, zostało one zrobione 150 lat temu i do dnia dzisiejszego działa. Myślę, że w miarę z upływem czasu ten dół, który kiedyś był pewnie poniżej gruntem, został po prostu zasypany. Także jakieś 20 lat temu pierwszy kontakt z tą ziemianką, taki świadomy, jest taki, że metr gdzieś w granicy 20-30 cm był ten grunt poniżej. Aczkolwiek on tam służył jako magazyn w PGR-ze do przetrzymywania paliwa. Kolejna rzecz jest taka, że w tym stawie tutaj, który tutaj widzicie za mną, jest również darmowa energia. Dlaczego? Bo nikomu nie trzeba tłumaczyć, że jedzenie dokładnie taką funkcję spełnia. Po prostu jest nośnikiem energii, który dostarczamy do naszego organizmu. Słuchajcie, teraz lecimy dalej, ponieważ poza tym miejscem, które Wam pokazywałem, jest jeszcze kolejne miejsce takie, które również pozwala przetrzymywać jedzenie na okres, kiedy jesteśmy poza wiosną, latem, tak, jesienią, gdzie mamy dostęp taki normalny do tego jedzenia, to możemy sobie przechować też również większej ilości i jest to o tyle niezwykłe i fajne miejsce, ponieważ tak, jest duże, bardzo duże i jest pod ręką. Nic nie kosztuje utrzymanie stałej temperatury, plus minus pewnie jakieś 1-2 stopnie. To jest kwestia lodowni. I lodownie były kiedyś przy dworach, pałacach umieszczane najczęściej od strony północnej. Zachęcam, żebyście obejrzeli jeden z naszych filmów, taki, który cieszy się ogromną popularnością. Myślę, że gdzieś tutaj umieszczę link, żebyście sobie mogli szybciutko wskoczyć, zobaczyć ten film. Tam będą techniczne kwestie związane z tym, dlaczego ziemianki, dlaczego lodownie też między innymi działają i funkcjonują. I teraz tak, jeśli chodzi o kwestię lodowni, co niektórzy widzowie już pewnie też kiedyś oglądali film, materiał, w którym omawiałem. Natomiast od zewnątrz możemy sobie zerknąć. Tutaj są schody wejściowe do dworu i pod tymi schodami znajduje się pomieszczenie, w którym właśnie takowa lodownia się mieści. I teraz tak, jeśli chodzi o kwestię związaną z tym, dlaczego to się nazywa lodownia. Ponieważ do tego pomieszczenia tutaj pod spodem, od zewnątrz, teraz nie wiem, czy znajdę gdzieś, gdzie to jest, od środka Wam pokażę, bo jest to zamurowane w tej chwili. Natomiast tu się znajdował taki wlot, którym wrzucano bloki lodu do środka, do tego pomieszczenia, które jest pod tymi schodami. Specjalnie Wam tutaj pokazuję, jak to wygląda od zewnątrz, żebyście mogli sobie wyobrazić, zobaczyć. I teraz tak, tutaj mamy taki kamień, który został gdzieś znaleziony, wykopany, który posiada datę 1871 rok. No i tak przypuszczamy, zakładamy, że najprawdopodobniej to właśnie w tym roku ten dwór powstał. Także, no co, zabieramy się w takim razie za zejście pod te schody, przejdziemy środkiem. I teraz tak, oprócz tego jeszcze te bloki lodowe były wrzucane tak samo jak z jednej strony, tak samo i z drugiej strony pod te schody. I co jeszcze? Z takich rzeczy bardzo ciekawych to powiem Wam, że jakąś godzinę, 2 godziny temu umieściłem specjalnie termometr, bo chciałem zobaczyć, jaka jest temperatura teraz w tej chwili w lodowni. I zobaczycie sobie, jak fajnie ta temperatura układa się względem tej temperatury, która jest na zewnątrz, jaka jest temperatura w środku, będziecie mogli sobie zaobserwować i zobaczymy jednocześnie, jaka jest temperatura na dworze. Na zewnątrz w tej chwili mamy temperaturę w granicy 3-4 stopni na plusie. W dworze zobaczycie sobie, temperatura jest w granicy 21-22 stopnie, może nawet 23, coś takiego. I zobaczymy sobie,
ile jest tutaj pod tymi schodami. Także co? Lecimy do środka. Żeby nie było żadnych wątpliwości, to na pewno jest zima, tak? Jest zima, są święta i co? Zasuwamy w takim razie. Tutaj mam ciach, światło włączyliśmy i lecimy w dół. W takim razie powłączamy światła, ale wiecie co? Pokażę Wam, jaka jest tutaj temperatura. Ona jest w tej chwili skręcona, ale czy będzie na pewno słychać, ponieważ te pomieszczenia mają swoje termostaty. Będzie słychać takie cyknięcie. Czyli mamy w granicy 19 stopni w piwnicy, tak? Czyli tutaj jesteśmy na tak przysłowiowym poziomie 0. Zaraz Wam pokażę dokładnie, żebyśmy sobie to zobaczyli. Moment, tutaj jeszcze szybciutko światełka powłączamy. O, słuchajcie, zobaczcie. Tak, żeby była sprawa jasna. O, tak, czyli już wiemy, że jesteśmy na wysokości ziemi, schodów. I teraz tak, idziemy dalej. Mamy przepiękne wnętrza. No tutaj już myślę, że chyba każdy sam sobie może to ocenić, jak to wygląda. Bardzo ładna architektura. Dobrze, lecimy dalej. I teraz tak, tutaj mamy wejście pod schody, tak? Czyli jesteśmy teraz pod salonem głównym. No i co? Zasuwamy. OK. Dobrze. I tutaj zaczynamy naszą przygodę z lodownią. Teraz tak, tutaj te łuki, które widzicie, podtrzymują schody wejściowe, a jednocześnie jesteśmy tutaj w lodowni. Ta lodownia została odnowiona, odświeżona, wyczyszczona. Wyczyszczone zostały kamienie, tak? I został jej przywrócony tutaj taki charakter użytkowy. W tej chwili jest to i służy to winiarnia. O, dokładnie. Byśmy nazwali to pomieszczenie winiarnią. I tutaj mamy przykład właśnie tego, o czym Wam mówiłem przed chwilą, czyli kwestia, są zamurowane wloty, przez które były wrzucane bloki lodu, tak? Tak samo jak z jednej strony, tak samo z drugiej strony. O, widzicie. Tutaj jest to wypełnione cegłami i teraz idziemy w dół schodami. Zaraz ustalimy i zobaczymy sobie, jak wygląda kwestia z temperaturą, tak? Czyli czego możemy się spodziewać. Natomiast w lodowniach były, dlatego to się nazywa lodownia, jak sama nazwa wskazuje, ponieważ był przytrzymywany lód i to ten lód powodował to, że temperaturę mogliśmy... O, spójrzcie, temperatura jest 7 stopni. Jestem, powiem Wam, zaskoczony na plusie 7 stopni. Spodziewałem się niższej temperatury, no aczkolwiek taki jest fakt, tak? Jeśli chodzi o kwestię lodowni, to były tutaj układane bloki lodu i te bloki lodu właśnie pochodziły z zestawu i były przekładane słomą. I później kolejne rzędy bloków lodu, kolejna słoma, lód, słoma, lód, słoma, lód, słoma. I taki zmagazowany lód doprowadzał do tego, że ta temperatura w tej lodowni oscylowała troszkę powyżej zera. W związku z tym okazywało się nawet bardzo często, że w tych pomieszczeniach, w lodowniach można było przechowywać jedzenie, które wymagało tej niższej temperatury, a jednocześnie okazywało się, że ten lód był w stanie wytrzymywać z jednej zimy przez całe lato wręcz do kolejnej. W związku z tym sami możecie sobie wyobrazić, że skoro tego typu technologia działała i funkcjonowała, no to jak najbardziej spokojnie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj z darmową energią. I teraz tak, pokażę Wam jeszcze jedno bardzo ciekawe rozwiązanie, które było tutaj zastosowane. I tak jak tutaj, no nikomu też nie trzeba tłumaczyć, że to pomieszczenie również nie wymaga płacenia rachunków, tak? Bo o ile korzystamy tutaj w dworze z prądu, z energii, o tyle w przypadku
typowej, wielkiej, ogromnej spiżarni na jedzenie, lodowni, to ta lodownia nie potrzebowała prądu ani płacenia rachunków, żeby utrzymywać w niej pożądaną temperaturę. A więc co? Wyłączamy światła i lecimy dalej. Ja pokażę Wam jeszcze jedno miejsce, takie bardzo ciekawe. Was zaskoczę. Pewnie co niektórzy widzowie już kiedyś na jednym z odcinków to widzieli, aczkolwiek uważam, że to jest na tyle fajne miejsce, że naprawdę warto pokazać. Będziecie co niektórzy zaskoczeni. Co w takich dworach też również było i czy nie warto by było się nad tym zastanowić, czy nie zastosować tego być może też u siebie, w swoim domu. Gdzieś tam na tej liście życzeń, koncert życzeń, który gdzieś pewnie macie, możecie sobie to dopisać jako coś, nad czym być może warto by się było zastanowić. Wyłączamy tutaj światełko i idziemy za te drzwi. Ok, tu jest moment. No i niestety pokażę Wam jedynie klapę. Nie będę tutaj tego odkopywał, natomiast możecie uwierzyć mi na słowo. Na jednym kiedyś z tych wcześniejszych odcinków, tutaj pod tą okrągłą klapą, w tym pomieszczeniu, które jest typowym takim pomieszczeniem w tej chwili magazynowym, gdzie są trzymane słoiki, takie różne rzeczy, to w tym pomieszczeniu, słuchajcie, za tymi drzwiami, pod tą klapą, wierzcie mi na słowo, jest, co jest? Słuchajcie, jest studnia. Jest studnia, gdzie jest po prostu woda. W związku z tym to też było fajnie, fantastycznie, świetnie rozwiązane, że ktoś przewidział, że nie tylko kwestia jest jedzenia, ale przed jedzeniem najważniejsze to, co potrzebujemy, to jest oczywiście numer 1 powietrze, czyli jakim powietrzem oddychamy. I zwróćcie uwagę, powietrze też mamy za darmo, tylko jeszcze kwestia jakiej jakości. Ale to już wiadomo, że to każdy z Was też wybiera sobie miejsce, gdzie mieszka. Czasami ktoś inny za nas to wybrał. Powietrze, 2, woda i 3, to jest kwestia pożywienia. To są te 3 elementy, które są, jak gdyby mają bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób żyjemy, ile żyjemy, jak żyjemy, w jakim stanie, jakie nasze zdrowie, jak to wygląda. Słuchajcie, bardzo fajny ten odcinek z mojego punktu widzenia. Mam nadzieję, że się Wam również podobał. Bardzo się cieszę, że razem z mną spędziliście tutaj razem wspólnie czas. No i co? W takim razie widzimy się na kolejnych odsłonach i wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć, hej.